Witajcie kochani. Zapraszam Was bardzo gorąco do poznania razem ze mną historii moich gości. Będzie motywująco, ciekawie i po prostu życiowo. Bohaterką dzisiejszego odcinka jest Ania Pałka, właścicielka marki Neverboard. Cześć Aniu, za oknem pogoda coraz częściej nas nie rozpieszcza i tym samym nie zachęca do bycia aktywnymi fizycznie, zwłaszcza jeżeli chodzi o sporty wodne, ale nam to nie przeszkodzi porozmawiać sobie o Twoim biznesie, który z wodą, pogodą ma absolutnie wiele wspólnego. Pozwól, że tutaj postawię kropkę, bo chciałabym najpierw poznać historię, jak zainteresowałaś się światem surferskim. Kurczę, ja światem surferskim to nie pamiętam, kiedy nie byłam zainteresowana. Nawet jakoś tak było. Teraz, jak sobie patrzę z perspektywy, to wydaje mi się, że gdzieś tam to we mnie dudniło, ale dla mnie to było takie coś i myślę, że to jest bardzo często początek pasji nieosiągalny. No bo jednak mieszkam tutaj w centralnej Polsce, wychowana byłam raczej na zasadzie, że nie wiem, pójdziemy pod namiot, wycieczka w góry, nie miałam styczności na przykład tak bardzo z wybrzeżem, z Helem, czy też na przykład z takimi wyjazdami kamperem albo busami. Raczej to jeszcze nie było modne w tamtym okresie, ale pamiętam, jak dostałam się na Akademię Wychowania Fizycznego i tak zaczęłam jakieś tutaj wchodziły, wiecie, filmiki na YouTubie, takie rzeczy i widziałam te zdjęcia, takie filmy z windsurfingu, z kajta, gdzie zdjęcia mi wpadały i mówię, Boże, co to jest w ogóle za życie, jak oni tam w ciepłych krajach, w kostiumach kąpielowych, wszyscy sobie zwijają piątki, że to takie się wydawało strasznie odległe i niemożliwe, bo zawsze odrealnione, bo to się kojarzyło z taką Australią, nie wiem, no z dalekim kontynentem, no ja nawet nie miałam gdzieś w głowie świadomości, że takie rzeczy można robić w Europie. I pamiętam, że właśnie oglądając te filmy na YouTubie, miałam takie zdarzenie, że moja przyjaciółka przyszła do mnie i powiedziała: Ania, byłam na obozie windsurfingowym w Chorwacji. Mówię, jakie to jest super. Dawaj, jesteśmy na uczelni, powstaje profil instruktor windsurfingu i będziemy robić i zostaniemy instruktorkami. Ja mówię, instruktorkami, dziewczyna, nawet nie wiem, jak tego się używa, jak to wygląda wszystko. A ona mówi, wiesz co, ja Ci powiem tak, napisz to i to, no i Cię przyjmą tam do pracy. A mówię, a potem jak już Cię przyjmą, to się będziemy martwić, czy się nauczysz, czy nie. I ona podjechała ze mną tutaj raz na ZEK, żebym spróbowała, to po prostu szło mi to, nie powiedziałam, że jakoś tam super, ale mówię, dobra, napisałam. Oni po tym, co napisałam w swojej informacji o sobie i na jakim poziomie jestem instruktorem, gdzie jeszcze nie byłam instruktorem w ogóle, zapisałam się tylko na kurs, żeby zdawać egzaminy instruktorskie i nasi trenerzy powiedzieli, że jeśli chcemy zdać egzaminy, to musimy gdzieś wyjechać na 3 miesiące i nauczyć się windsurfingu, bo ja zaczynałam od windsurfingu, dostając się do tego świata surferskiego. Bo windsurfing, kitesurfing, żeglarstwo, bym powiedziała, że wszystko jakoś się łączy z tym światem surferskim. I tak to wciągnęło generalnie. Tak mnie to wciągnęło i tak było, że pojechałyśmy z tą przyjaciółką do tej Chorwacji. Właściciele tej szkoły, jak zobaczyli, jak ja byłam, powiedzieli, że ja nie potrafię pływać. Ja mówię, ja nie potrafię, ale się nauczę. Liczą się chęci. I liczą się chęci. Ja zawsze w to wierzyłam. Od małego wierzyłam, że jak już gdzieś się jest i ma się tą chęć i ma się tą energię, to i tak Ciebie zostawią tam i przyjmą, bo ludzie to czują. I to, wydaje mi się, jest dużo ważniejsze niż taki sam talent de facto. Też bardzo często się mówi w środowisku windsurferskim czy surferskim, że nie każdy utalentowany rider może zostać instruktorem, tak? To jest w ogóle jakby inna rzecz, a ja zaczynałam od tej myśli, że żeby móc surfować, bo nie było mnie na to stać fizycznie, to muszę w jakiś sposób pracować koło tego środowiska, żebym mogła się tego nauczyć. Nauczyć i potem też przekazywać wiedzę. I potem przekazywać wiedzę, bo mi to w głowie się wydawało, że to jest najprostszy sposób, żeby tam się gdzieś przedostać. Bo wiedziałam, że fizycznie nie będę mogła zapłacić sobie i wyjechać, nie wiem, na miesiąc i posurfować gdzieś za granicą. I potem właśnie do tej Chorwacji dostałam się tam do szkółki i tam zaczęłam ćwiczyć. Ci instruktorzy, znajomi, poczkali
I pamiętam, że po miesiącu zapytałam się, no i co, i mogę zostać? No mówię, przecież nie mówimy, że nie. No to znaczy, że możesz. Czyli przekonałaś. Przekonam, ale powiem, że kosztowało mi to dużo łez i dużo wysiłku, bo ja po prostu nawet nie miałam takiego czucia do wiatru, nie wiedziałam skąd wie, jakby nie byłam nigdy w tym środowisku, tak? I potem jak zaczęłam z tym pracować i dlatego też to tak pokochałam, że to kosztowało mnie, ja w godzinach takich jak pracowałam w bazie, musiałam pomagać, rozmawiać z klientami, przygotować i tylko mogłam wieczorem się doszkalać dla siebie. Więc siedziałam, naprawdę ja na tej wodzie to wypakałam się, dla mnie największą miłość mam do windsurfingu, kite'a i surfingu, z tego względu, że to po prostu kosztowało mnie bardzo dużo takiego zaangażowania, chęci i tego próbowania jeszcze raz, ale jak gdzieś tam w głowie widziałam, że to jest moja jedyna nadzieja, że zacznę podróżować po świecie i surfować w różnych krajach. I tak to się stało Tak potem. to się stało. Tak jak sobie myślę, że często właśnie jak się dochodzi do tego momentu takiego bycia na szczycie, ale w ogóle takiego, że jesteś już profesjonalistą, możesz właśnie się dokształcać też inne osoby, to jest okupione ciężką pracą. Tak jak Ty właśnie mówisz, że musiałaś poświęcić setki godzin, też się zmotywować, uwierzyć w siebie i też przekonać innych, żeby uwierzyli w Ciebie, więc na pewno to jest Tak, ważne. i to jest też, moim zdaniem też ten proces takiej walki o swoje marzenia jest o tyle ważny, że potem możesz zostać lepszym instruktorem, bo jak ktoś do Ciebie przyjeżdża na przykład tylko na tydzień, na 2 tygodnie i Ty wiesz, że on poświęcił swój budżet finansowy, swój czas, swoje chęci i na przykład on wyszedł dopiero z biurka, ale bardzo chce. Ja na przykład zawsze tą chęć umiałam tak podjudzać w ludziach, że oni wchodzili jeszcze raz, mimo że naprawdę też widziałam te łzy, mówią, Ania, już jestem zmęczona. Mówię, ale uwierz mi, jak zrobisz ten element, to jutro będziemy bardziej do przodu i Ty się nauczysz. Ja często dostawałam takich ciężkich klientów, że już każdy, nie, dobra, ten pan to jest straszny, już się nie nauczył. A ja mówię, nauczy się, bo on chce. I nie ma w ogóle dla mnie, nie ma szans, że jak ja wolałam bardziej uczyć osoby takie, które przyszły, same jakoś zapłaciły za ten kurs. Ja bardzo dużo zrobiłam takich szkoleń społecznych, na przykład jak mieszkałam na Malediwach, czy na Bali, czy w Tajlandii, to szkoliłam lokal-esów za darmo na sprzęcie, albo jak mi pozwoliła szkoła szkółkowym, albo na swoim, bo im tłumaczyłam, zobaczcie, Wy mieszkacie nad wybrzeżem, Wy macie możliwość w ogóle innego poziomu pracy i innego zarobku, bo to się wiązało z innym zarobkiem, ale też korzystania z czegoś, co macie na wyciągnięcie ręki, a za co ja muszę poświęcić bardzo dużo energii, żeby tam się dostać. I do tej pory mam bardzo dobry kontakt z lokalesami z wielu krajów, bo oni pamiętają i oni bardzo często teraz pływają, albo bardzo często zostali instruktorami, bo oni to po prostu mają i oni mają możliwości wyjechać gdzie indziej. A z drugiej strony żyją na innym poziomie, bo dzięki temu mogą zostać w tym środowisku, bym powiedziała, bo to szkoła surfingu, kite'a, nie oszukujmy się, ale właścicielami zwykle są Europejczycy, osoby z zagranicy, bo trzeba mieć duży budżet wejściowy do firmy i ten sprzęt jest drogi, go trzeba najczęściej zmieniać co roku albo co parę lat. jest kluczowy tutaj. Kapitał jest kluczowy i moim zdaniem dla takiej lokalnej osoby jest to bardzo ciężkie do osiągnięcia. Tak. A okej, dobrze, to jeżeli właśnie już weszłaś w ten świat surferski i miałaś możliwość zobaczenia na pewno wielu spotów, to które według Ciebie były najfajniejsze, albo może inaczej, które zrobiły największe wrażenie na Tobie? Znaczy dużo miałam, ogólnie dla mnie jest tak, że do tej pory każda możliwość, że mogę sobie popływać, gdzieś wyjechać, ja nigdy tego nie traktuję jako za taki pewniak, bo fajne jest to, że wiatru, wody, kierunku fali nigdy nie można przewieźć i można być pewnym, że jak się wyjdzie na ten wyjazd, to się dostanie. Mimo, że na przykład miejsce jest znane z super warunków do surfowania. I to mi się podoba, że to jest coś, czy masz pieniądze, czy ich nie masz, to tego nie skontrolujesz. W żaden sposób, bo to jest natura. Ona Ci powie, czy Ty w tym tygodniu wyjazdu wykorzystasz to, czy nie. Więc zawsze mnie to jakby cieszył każdy wyjazd. Jak dostałam tylko 1 dzień wiatrowy albo 2 dni wiatrowe, to się cieszyłam, bo wiem, że to jest natura i że to jest sukces, że nawet te 2 dni dostałam, a nie, że wyszłam z 0 do 0, a nigdy tak mi się nie wydarzyło, nie? Ale z takich miejsc, które warto zobaczyć i uważam, że to też zależy
od umiejętności potrzeb, czy idziemy na wyjazd rodzinny, czy bardziej tak prywatnie dla siebie. Bo najczęściej te miejsca do pływania są w takim odludziu. One są odcięte trochę od restauracji, od takich fajnych gadżetów, bym powiedziała, turystycznych, ale też nie jest to niemożliwe. To najbardziej moje serce za dostępem takim w Europie, Grecją i Rodos i Karpatos, to są takie mekki przede wszystkim windsurfingu. To miałam ogromną, dostałam szansę od życia, że miałam parę razy możliwość wyjechania do Brazylii. I tam też jako pierwsza kobieta na świecie przepłynęłam dystans na kajcie 400 km w 4 dni, ale to był taki challenge Iron Macho, takiego odcinka bardziej skomplikowanego, gdzie ja pływałam na desce do wave'a, tej surfingowej, ale podłączona do kajta. I wielu też mężczyzn nie skończyło tego, a ja i ludzie powiedzieli, ale gdzie? Mówię, ty jesteś jakby instruktorem z linii, nie? Czemu ty w ogóle idziesz na taki challenge? A ja mówię, wiesz co, ale jestem zakapior, nie? Mówię, ja sobie poradzę. I przepłynęłam i swego czasu właśnie gdzieś tam pojawiły się artykuły, że właśnie udało mi się to ukończyć kilku mężczyznom i właśnie jednej kobiecie i w tym gronie właśnie byłam ja. I bardzo mnie to też tak nakręciło do działania, że ucząc się późno, bo w wieku 24-26 lat, ja to zrobiłam, więc ja uważam, że nie zawsze musi Ci być dane od dziecka, żebyś coś mogła kiedyś tam zrobić. Ale na pewno musisz mieć predyspozycję, ale przede wszystkim chęć. I być właśnie zmotywowanym. Zmotywowanym i próbować, bo na bazie tak samo bardzo wielu sportowców mówi, że talent to jest jedno, ale każdy z nich mówi, że nie osiągnąłby czegoś tylko ze względu na talent. Jakby trzeba dużo serca w to włożyć i dużo prób i też, też takiej walki, więc ta Brazylia jest takim fajnym klimatem, że połączenie tego kokosa, tego życia imprezowego i tego surferskiego. Takiego jak my wszyscy sobie mamy w głowach, życie surferskie. Tak, dokładnie tak. Przyjemność, sport. Ale takim powrotem do korzeni, bo tam już to jest skomercjalizowane, ale takim powrotem do korzeni to było znowu gdzieś parę lat temu zobaczyłam film na YouTubie, jak grupa facetów podróżuje po Omanie i tam są na wyspie właśnie Masirach. I ja dotarłam do tej wyspy, wymarzyłam sobie to 3 lata wcześniej i tak dowiadywałam się i najśmieszniejsze, że jedna z moich klientek, która kupiła strój surferski, no tak, bo oni w Omanie mieszkają coś. Mówię, o to jaki jest w tym Omanie? Okazało się, że oni w ogóle na wyspie Masirach mieszkają i okazało się, że oni mają tam swoją szkółkę. I ja mówię, przez to, że ktoś ode mnie kupił mój strój surferski, ja się dowiedziałam, dotarłam do tej wyspy i to dla mnie w ogóle był top i przełom taki w tym życiu takim surferskim, dlatego, że tam było coś takiego, jak sobie wyobrażamy na tych starych, oldschoolowych filmach. Nie ma w ogóle restauracji, nie ma w ogóle jakby gastronomii, ani komercjalizacji tego miejsca, bo jak się doleci, trzeba jeszcze 4 godziny przebyć podróży, dostać się na wyspę, żeby dostać się na ten spot. Tam mieszkamy w lokalnych domach, tam jeździmy, bo ja też zabierałam grupy, więc mówię my jako ogólnie. Tam jest tak, że dostajesz się na spot, wiatr jest cały czas albo nie wiatr, czyli możesz sobie wybrać stronę, gdzie mamy płaską wodę, można sobie wybrać stronę, gdzie mamy falę, więc to jest w ogóle marzenie naprawdę każdego surfera, czy on jest właśnie bardziej windsurfing kite, czy bardziej samo surfowanie, bo ma się tam wszystko. I najfajniejsze jest to, że przez to, że nie ma żadnych jakby takich ani toalet, ani tych rzeczy, to i też nie ma alkoholu, więc na alkohol przywoziliśmy jakieś tam piwka, wszyscy sobie razem sami, to budowaliśmy namioty, dzieliliśmy się tą przestrzenią, pomagaliśmy sobie, gdzie ty jesteś, gdzie można dojechać. No i to było takie, mówię, kurde, tak oni kiedyś się dowiadywali, co, gdzie... Tak to kiedyś wyglądało. Tak to kiedyś wyglądało, nie? I wszyscy byli taką faktycznie jednością, bo już teraz jak się pójdzie na niektórych miejsc surferskich, niestety jest tak, że to już w niektórych miejscach jest tak popularne są te miejsca, że jest ciasno i ludzie walczą ze sobą o te atuty przyrody. A to nie o to chodziło. Zawsze chodziło o to, żeby się tym dzielić. I tam tak jest dokładnie, bo tam tej przestrzeni jest wystarczająco dla wszystkich, ale jeszcze dostałam potem następną szansę od życia i to było też najśmieszniejsze, bo napisałam w roku
2021, że przeżyję podróż życia. I moja kumpela, bo święta już nadchodziły, mówi, ale miałaś podróż życia, nie byłby COVID. Mówię, ale Ci się udało. A ja do uziemieni. A ja dostałam telefon jakoś z 10 dni później, że jest klient, który bardzo by chciał, żebym pojechała z nim na Bahamy. I poprowadziłam taki trip katamaranem po wszystkich wyspach Bahamów i szukała spotów, gdzie oni mogą pływać na kajcie, surfować i gdzie mogą pływać na windsurfingu. I ja mówię, nie wierzę. No podróż życia. Nie wierzę. Podróż życia, ale którą ja wypisałam do początku roku, już jest praktycznie są święta i ja tam wyjechałam, miałam 4 chyba dni na odpowiedź, bo to był COVID, tam wszystko, żeby zorganizować. 6 dni później już leciałam do Kanady, bo przez Kanadę na Bahamy. Tam na tych Bahamach pracowaliśmy dla klienta przez, ja tak mówię, klient tutaj akurat, bo to była osoba tam z polecenia, ale nie lubię takiej nazwy. Ale to też była grupa taka osób, która była top secret, bo nie mogliśmy powiedzieć skąd są, skąd pochodzą. Dostaliśmy jakby dane szkoleniowe, ale też nie mogliśmy robić zdjęć na miejscu, bo to po prostu było tylko dlatego tak używam tego słowa klient, którego za bardzo nie lubię. I w każdym razie bardzo fajna grupa. Podróżowaliśmy, wstawaliśmy 6-4 rano, bo tam w ogóle nie ma tych sportów, nie ma wypożyczalni. Ja przywiozłam 14 toreb sprzętu razem z kolegą, więc jak przechodziliśmy w ogóle przez te odprawy lotniskowe, to nie ma Państwo, co będą tu robili, a my robimy nagrania. Oni się po prostu zastanawiali, skąd tyle sprzętu, czy to jest legalne, czy nie, bo tam było pełno desek, 14 toreb, mieliśmy tam 16 kajtów, 2 foile, 3 deski do surfowania, zestaw do windsurfingu, po prostu mieliśmy wszystko, bo oni mieli mieć wszystko dostępne. I przesympatyczni ludzie. My wstawaliśmy 4, 6 rano, żeby znaleźć, gdzie przepływają rekiny, gdzie są kanały, gdzie jest dobry wiatr, gdzie można wystartować kajty, gdzie można surfować, więc musimy wszystko sprawdzić, żeby naprawdę zapewnić bezpieczne warunki, a jest to trudne w miejscach, które nie mają rescue, które nie mają tego całego systemu, bo my musieliśmy tą naturę odkrywać po kolei sami i tak podróżowaliśmy przez 3 tygodnie, przeżyliśmy też jakiś tam sztorm, mówię jakiś tam, ale wtedy byłam mocno zestresowana i to było po prostu dla mnie, potem po tej podróży wróciłam i mówię, serio, naprawdę od życia dostaję wszystko, co się chce, a ja miałam takie etapy, w którym mi się wydawało, że ja tego nie mam. I bardzo fajne, kiedyś oglądałam taki bardzo fajny webinar, gdzie właśnie ktoś powiedział, że dopiero później, jak połączysz kropki, zobaczysz, to dostaniesz, nie? Bo na początku mówisz, tu mi nie wyszło, nie dostałem. Ale warto wysyłać sygnały. Warto wysyłać sygnały i potem czasami po prostu nie jest odpowiedni moment, że ja na przykład, nie wiem, do tej Brazylii mi zajęło 5, prawie 6 lat, ja za każdego roku chciałam wyjechać, nie mogłam, coś się wydarzało, ale na koniec dnia te wszystkie kropki się połączyły i jadę, i podróże życia, i takie właśnie to spełnienie, że w ogóle ja nie myślałam, że ja mogę w ogóle surfować, a jeszcze zostać instruktorem windsurfingu i kajta, to ja naprawdę do tej pory jestem wdzięczna sobie przede wszystkim, ale też temu szczęściu, które jakby mnie otoczyło, że ja to mogłam realizować, tak? Bo szczęście też jest potrzebne do tego wszystkiego. Ja zawsze uważam właśnie, że szczęście, wysyłanie pewnych sygnałów do świata, o czym się marzy, czego chce, bo to nie musi się zdarzyć w tym danym momencie, kiedy o tym mówimy, czy tego pragniemy, tylko właśnie trzeba być też cierpliwym, dać losowi, żeby po prostu dalej płynął i w pewnym momencie to się wydarzy. I zazwyczaj się to wydarzy wtedy, kiedy my w ogóle o tym nie myślimy, nie czekamy na to, a po prostu tak przychodzi, spada z nieba i jest. Dobrze, bo tak słyszę właśnie, jak opowiadasz z pasją o surfowaniu. Ja od razu głos podnoszę, wiesz. Z pasją o surfowaniu, o tych spotach i te wszystkie rzeczy i ta miłość do tego, bo czuje się to, że to są wspaniałe uczucia, doprowadziła Cię i pociągnęła do zrobienia kolejnego kroku, jakim jest założenie własnego biznesu związanego właśnie z produkcją strojów surferskich. I tutaj chciałam się Ciebie zapytać, czy uważałaś na tamten moment, że marki, które działały na rynku, dają jeszcze przestrzeń na to, żeby wejść w tą niszę,
czy po prostu to był jakiś inny impuls związany właśnie z założeniem firmy? To były takie dwa impulsy, bo jeden to miałam coś takiego w głowie, że pracuję, ale jako instruktor i na przykład jak teraz, bo dużo osób zawsze nam zazdrościło pracy instruktorskiej, to jesteś tu i tu, a ja mówię, wiesz co, ja też sobie zazdrościłam, ale ja nie miałam łatwiejszej pracy jak teraz, że na przykład mam weekendy wolne. My tam pracowaliśmy po 4-5 miesięcy ciągiem, a już jak ktoś był dobry, ja to miałam tak, że miałam 10 godzin codziennie, dzień w dzień, po 4 miesiące i nie możesz powiedzieć klientowi, że na przykład czy swojemu gościowi, czy surferce właśnie, że teraz nie, bo na przykład chcesz mieć 2 dni wolnego, nie? Tylko to wszystko się działo, więc ja wtedy tak, a akurat moje 2 przyjaciółki miały poważne wypadki, gdzie zerwały więzadła. I ja mówię, kurczę, fajna jest ta praca, kocham ją naprawdę z całego serca, ale co jeśli mi się coś stanie? Ja jestem odcięta od jakiegokolwiek źródła utrzymania, a zawsze myślałam gdzieś tam w głębi duszy, że no w którymś momencie to dziecko ma pomagać rodzicom, a nie rodzice dzieciom. Ja się oczywiście sama jako instruktor super utrzymywałam, bo jeszcze zarabiałam w euro, to wracałam często do Polski, więc naprawdę miałam bardzo dobry czas, nie narzekałam, ale zaczęłam coś tam w głowie sobie kreować. I zawsze też, to nawet 3 impulsy było, zawsze też chciałam mieć swój biznes, jakby mieć gdzieś tam to było w głowie, że ja bym chciała poprowadzić sama swoją działalność i zaczęłam to gdzieś tam kreować w głowie, tylko nie wiedziałam, co to może być. I też jeszcze miałam coś takiego, bardzo dużo przemyśleń w głowie, bo uczyłam sporo mężczyzn, ale też bardzo dużo kobiet i na przykład uważałam, że kobiety bardzo często do tych wszystkich sportów było dużo bardziej utalentowane, a dużo mniej jakby wierzyły w siebie, dużo więcej jakby negowały swoje umiejętności. A ja mówię, serio, mówię, ten koleś tutaj, facet, którego uczę, on pływa, ale ty jesteś lepsza, bo ty robisz to delikatnie, robisz to bardziej stabilnie. To, że on szarpie, to jest okej, bo ma teraz siłę, ale będą takie elementy, że zobaczą, się wykrzaczy, a ty będziesz szła dalej do przodu. I to mnie strasznie interesowało, mówię, bo kobiety są, wiesz, bardziej taneczne, delikatne i to na przykład na sporty takie jak windsurfing, kitesurf, windsurf przekłada się super, bo my jesteśmy dużo lepsze technicznie, a mężczyźni dużo nadrabiają sobie jakby siłą, oczywiście nie negując nikogo umiejętności, bo każdy jak chce to się nauczy. Gdzieś miałam tą kobiecość w głowie, ten właśnie własny biznes i to, że muszę coś mieć dodatkowego, bo inaczej mogę w którymś momencie obudzić się z jakimś lekkim kłopotem życiowym, tak? I tak się narodziła marka. I tak się narodziła marka i tak ja tak podróżowałam i nie mogłam, się też irytowałam, bo nie mogłam w ogóle znaleźć, co to ma być za biznes. I właśnie w jednej chyba z pierwszych, to była pierwsza dokładnie podróż do Brazylii, zobaczyłam, bo u nas było coś takiego, najczęściej my chodziłyśmy jako instruktorki albo surferki i t-shirt i boardshorty. Byliśmy ubrane jak faceci, bo nie było dostępności ciuchów za dużo dla kobiet, bo po prostu to jeszcze nie był tak spopularyzowany sport wśród kobiet, tylko był bardziej męski. I w Brazylii zobaczyłam coś takiego jak właśnie surfsuity do surfowania, tylko że one były z suwakami z tyłu. I jak ja zobaczyłam te dziewczyny w tych kolorowych, takich kwiecistych ubraniach i te brazylijskie, które niektóre są takie krągłe, niektóre szczupłe, ale one wszystkie tak emanują kobiecością, one chodzą, wiesz, wyprostowane jak, ja to się tak mówię, jak takie jakby miały barwny, jak takie pawie, nie? Tak, zabawne. Tak, i one nawet naprawdę celulit im wychodzi coś i one w ogóle nie czuć tego w nich, nie? I mi się tak to strasznie podoba. Mówię, ta kobieta szczupła super wygląda, ta kobieta super wygląda, ta dojrzała super wygląda. Mówię, tak mi się podobało, że one w tych body chodzą. I ja zaczęłam, mówię, i powiem Ci, że jak to zobaczyłam, powiedziałam, to będzie mój bo to podkreśla kobiecość, jest super biznes, bo jest związany z moim środowiskiem i jest kreatywny, bo ja mówię, przecież ja mogę te wzory malować sama. I pierwszy taki wzór, który jest najbardziej właśnie popularny, czyli ten pierwszy, to ja namalowałam w ogóle na tablecie. Jeszcze nie miałam programu do grafiki komputerowej. Ja to z komputerem miałam nie za wiele do czynienia, bo wiesz, jak surfowałam, tu pływałam, zimą szkoliłam na nartach, to ja cały czas byłam w terenie, a na laptopie załatwiałam jakieś takie proste rzeczy. I
zaczęłam to sobie rysować, coś, no i potem mówię, no dobrze, fajnie jakbym to gdzieś wydrukowała. No i wydrukowałam to na materiał. Fajnie jakbym znalazła materiał. I tak zaczęłam szukać, szperać, uczyć się z YouTube'a, jak się projektuje, bo mówię, jak są chęci, to są możliwości. I tak się narodził ten biznes. Zrobiłam pierwszy serce, tam była jakaś, były też inne projekty poza tymi, bo ja co roku maluję co innego. I pamiętam, że jak narysowałam strój, który jest teraz topowym strojem, to w ogóle, on się mi w ogóle nie sprzedawał. W ogóle, bo powiedzieli, że jest za kolorowy, że kobiety się bały, że jak jest taki pstrokaty, to będą wyglądały grubo. I pamiętam, że było 0 zainteresowania. I potem zaczęły dziewczyny jakieś rzucać w tym stroju pojedyncze zdjęcia, jak pływają. I potem zaczęło to szaleć, nie? Że ten kolory, dla dziewczyn to było tak dziwne, że połączenie pomarańczu z turkusem, a ja kocham pomarańcz, a turkus mi się kojarzy z moszem. I musiałam pierwszy gdzieś wrzucić ten pomarańcz, jak widać moje trampki właśnie. Płaszcz też mam pomarańczowy i musiałam gdzieś wrzucić ten pomarańcz, a że turkus mi się kojarzy z wodą. I to było takie zaskakujące, że dziewczyny powiedziały, że to jest tak dziwne połączenie, że aż im się zaczyna podobać teraz, nie? Generalnie idzie Ci bardzo dobrze z tego, co tutaj opowiadasz. Klientki interesują się Twoimi produktami i idzie to do przodu. A można się z tego utrzymać? Czy to jest Twoje jedyne źródło dochodu? Taką zawsze miałam nadzieję i mam cały czas, ale powiem, że przez to, że jeszcze jestem w takim procesie pokazywania firmy, przechodzenia przez różne etapy, żeby jakby dotrzeć do jak największej liczby osób, to poza prowadzeniem firmy też prowadzę eventy sportowe, imprezy, bardzo dużo takich rzeczy i to na wysokim poziomie, bardzo często imprezy zamknięte oraz festiwale i dzięki temu, łącząc tą pracę menadżera eventów tutaj, mam jakoś ten budżetowy flow się kręci. Powiem, że takim przełomowym rokiem był rok wcześniej, kiedy właśnie był drugi rok COVID-u i zaczęło mi się udawać docierać do większej liczby w online, bo problem jest taki, że można robić coś bardzo dobrego, ale jeszcze, żeby dotrzeć do tych ludzi, żeby Cię zauważyli, to jest taki następny proces. A to jest bardzo jakby kosztowna ścieżka, mimo że moje stroje są z tej wyższej półki, bym powiedziała, jest to produkt ekskluzywny i jest drogi. Ale na chwilę obecną jest szansa, że od przyszłego roku albo za 2 lata dopiero będzie to typowo jedyne moje źródło dochodów. I jest to też firma sezonowa, bo sezon mamy letni i to też troszeczkę ogranicza jakby finansowo. Ale będziesz starała się rozwinąć właśnie swój biznes tak też, żeby zagospodarować ten okres zimowy na inne też ubrania, tak? Tak, prawdopodobnie połączę to tak jak robiłam przez lata, tylko pracowałam dla podmiotów zamiast dla siebie, przez parę lat też dla siebie, ale połączę to z organizacją moich wyjazdów, kampów surferskich i trochę kampów narciarskich. Ogólnie plan jest taki, żeby w przeciągu 2 lat była to firma, która się będzie sama utrzymywała i będzie dawała zatrudnienie do większej grupy ludzi. Dlatego też asortyment trzeba rozszerzyć, żeby był całoroczny. Tak, dokładnie tak. I taki jest plan na ten rok. Dobrze, to czego Ani Ci życzyć w takim razie? Ojejku, przede wszystkim, żeby to zaangażowanie i wiesz, to serce, żeby mi nigdy nie uciekło dla biznesu, bo uważam, że jak to siądzie i będzie się patrzyło z perspektywy prowadzenia firmy, to takie działalności, takie brandy personalne mają bardzo małą szansę, bo dziewczyny to wyczują, jakby to jest namacalne, nie? Czy ktoś jest zaangażowany, czy nie, więc żeby tego serducha do pracy nie zabrakło, tego serducha trzeba wkładać dużo, bo te brandy personalne uważam, że dużo więcej wymagają czasami niż taki brand, który sobie istnieje, bo jednak chcemy pokazać siebie w tym wszystkim, co robimy. No a druga rzecz to może taka wygrana na loterii by się też przydała, nie? I żeby mogła wiesz, taki zrobić przełom. Wygranej na loterii i mnóstwa energii, siły, jeszcze większej miłości do tego, co robisz, a poznałyśmy się dzisiaj osobiście i mogę powiedzieć, że naprawdę widzę, że to wszystko, co mówisz, jest naturalne i szczere, więc mocno kibicuję Ci. A dziękuję serdecznie. Jak to mówię, Anki po prostu potrafią, nie? Dokładnie. Anki. Ani mają moc. Dokładnie. Dziękuję bardzo.
za rozmowę. Dziękuję Ci serdecznie.